Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym starym domu, a dzisiaj, jako że jesteśmy już z Wami od, ponad 3 lat, chcemy opowiedzieć Wam o zmianach, które zaszły w nowym starym domu. Często osoby, które posiadają stary dom albo zastanawiają się nad kupnem takiego starego domu, mają problem, że nie do końca układ funkcjonalny odpowiada temu, czego oczekują albo jak planują w ogóle swój dom. Wiadomo, jeżeli mamy stary dom, musimy się do czegoś dostosować, ale to nie jest tak, że nic nie można zmienić. Ja zawodowo zajmuję się właśnie zmianami układu funkcjonalnego, więc dzisiaj troszeczkę na przykładzie nowego starego domu będę chciała Wam opowiedzieć, co tu się wydarzyło i jak można zacząć. Zanim pokażę Wam cały parter nowego starego domu, który przyszedł największą przemianę, powiem Wam o 3 podstawach, od których należy zacząć przy planowaniu przestrzeni. Pierwsza rzecz, chyba najważniejsza, bo od tego trzeba zacząć, to inwentaryzacja. Inwentaryzacja, czyli trzeba całą przestrzeń dokładnie zmierzyć, narysować, zwymiarować i zaznaczyć takie bardzo istotne punkty, czyli na przykład piony kanalizacyjne, piony wentylacyjne czy kominowe. To będzie nam determinowało, jak ten układ funkcjonalny będzie później wyglądał. Ja mam taką sprytną rzecz, która ułatwia mi to. Jest to dalmierz laserowy. Takie małe, sprytne urządzonko, ale sprawia, że w pojedynkę można pomierzyć praktycznie cały dom. Działa to na tej zasadzie, że przykładacie sobie dalmierz. Tam jest taka kropeczka, nie wiem, czy ją będzie widać na kamerze. Naciskamy i już wiem, że tutaj jest 267 cm. Gdy już macie to zwymiarowane, narysowane i wiecie co, gdzie macie, musicie zastanowić się, czego tak naprawdę oczekujecie. Jeszcze raz plan. Plan i w życiu i w remoncie jest bardzo ważny, bo później łatwiej Wam przyjść do kolejnego etapu, czyli projektowania. U nas ten etap projektowania trwał długo się zastanawialiśmy, bo nigdy nie jest tylko jedno dobre rozwiązanie, dlatego etap planowania też jest taki ważny. No a później już mieliśmy projekt, to była ciężka praca. Zobaczcie, jak to wyglądało.
Okej, więc no jesteśmy w miejscu, które już bardzo dobrze znacie, ale nie zawsze to tak wyglądało. Generalnie układ nowego starego domu był bardzo ciężki i o ile ja zakochałam się w tym domu z zewnątrz, jak tylko go zobaczyłam, to jak weszłam, to już było takie... Także nie dziwię się, że ten dom tak długo był do sprzedaży, bo nie wiem, czy Wam wspominaliśmy, ale generalnie nowy stary dom czekał na nas no kupę lat. Ja pamiętam, że z Norbertem widzieliśmy to ogłoszenie tego domu jakieś 10 lat wcześniej, zanim go kupiliśmy, ale w środku było naprawdę trudno i trzeba było sporo się nagłówkować, ale jak widać wszystko da się zrobić i ten układ dało się uratować. Więc tak, żebyście wiedzieli, jak to wyglądało na początku, też będę się posiłkowała zdjęciami i filmikami sprzed 3 lat, żebyście mogli zobaczyć, że naprawdę można dużo, jak tylko się chce. Jesteśmy teraz w holu, tu mamy klatkę schodową. W momencie, kiedy kupowaliśmy nowy stary dom, był on podzielony na 2 mieszkania, więc ta przestrzeń komunikacji pionowej była totalnie wyłączona, jeżeli chodzi o funkcję mieszkalną. Była osobno. Żeby to wszystko zadziałało, musieliśmy to oswoić i troszeczkę przearanżować też tą komunikację wewnątrz domu. Kiedyś tutaj wchodziło się do mieszkania, które znajdowało się na parterze. Jak wiecie, teraz mamy tutaj łazienkę. Żeby wejść do mieszkania, trzeba było przejść przez korytarz. Tutaj było wejście do kuchni, a co ciekawe, za kuchnią było wejście do łazienki. Tutaj znajdowało się wejście do pokoju, czyli jakby całe mieszkanie było dostępne właśnie z tego punktu. Tak wyglądał pierwotny rzut parteru nowego starego domu. Mamy tutaj korytarz, z którego wchodziło się zasadniczo do całego mieszkania, a dokładnie najbliższymi pomieszczeniami to była mała toaleta, zamknięta kuchnia i salon. Pierwszym krokiem do oswojenia tej przestrzeni była likwidacja takiego układu amfiladowego, który był tutaj na parterze, czyli z pokoju dużego wchodziło się do małego pokoju, z kuchni wchodziło się do łazienki, nie funkcjonował taki przedpokój, który komunikowałby wszystko, więc przebiliśmy się tutaj z pokoju dziennego na nasz hol, co automatycznie też wciągało go do tej strefy mieszkalnej, a na szczęście dla nas ten otwór tutaj kiedyś był. W momencie, kiedy zostało to rozdzielone na 2 mieszkania, zostało to zamurowane, ale to przebicie nie stanowiło większego problemu. Więc zapraszam Was do naszego pokoju dziennego. Pokoju dziennego, który zmienił się też bardzo, ponieważ w momencie, kiedy zamknęliśmy wejście do kuchni, otworzyliśmy tą kuchnię na pokój dzienny. My lubimy takie rozwiązanie. Wiem, że nie wszyscy są zwolennikami otwartych kuchni, ale nasz pokój dzienny też nie jest zbyt duży, do tego ma mnóstwo okien, więc chcieliśmy, żeby to wszystko grało, stworzyło taką całość, więc wyburzyliśmy tą ścianę działową, która dzieliła te 2 pomieszczenia. Dlaczego kuchnia też jest właśnie w tym miejscu? No wiadomo, była tutaj, więc mieliśmy dostęp do wszystkich pionów kanalizacyjnych. Przez pewien czas była opcja, że przerzucimy ją do pokoju, który jest zaraz przy salonie. Teraz znajduje się tam nasza jadalnia.
Natomiast wszystkie piony kanalizacyjne znajdowały się po tej stronie domu. Też z tej strony znajduje się wyjście z budynku, jeżeli chodzi o kanalizację, i przerzucanie kuchni na drugą stronę byłoby po prostu trudniejsze. I tutaj wracamy do punktu pierwszego, czyli nasza inwentaryzacja, która podpowiada nam, jakie rozwiązania są najbardziej opłacalne. Obok mamy spiżarnię. Kiedyś znajdowała się tutaj łazienka. Wyobrażacie sobie przechodzić do łazienki z kuchni? A to jest jedno z najfajniejszych tak naprawdę pomieszczeń, najbardziej użytkowych. No, mega pomocne, bo jeżeli mamy coś brudnego, takiego wiecie, do roboty, to wszystko znajduje się tam. Mogłoby to pomieszczenie pełnić również inną funkcję. Mógłby to być mały gabinet, mógłby to być mały pokój gościnny. To wszystko jakby wyjaśnia się na etapie planowania, czego potrzebujemy i czego oczekujemy. Jeżeli chodzi o pokój dzienny, jak widzicie, meble stoją inaczej niż zazwyczaj. To jest moja mania. Zawsze projektuję wszystko tak, żeby można było tymi meblami jeździć. To jest coś, co ja lubię. Nie lubię, jak wszystko wygląda. Nawet jeżeli ten układ jest ciut gorszy niż ten poprzedni, ale jest możliwość zmiany tej przestrzeni, więc zawsze staram się ustawiać te układy w taki sposób, żeby to było możliwe. Mamy tutaj część wypoczynkową, z drugiej strony mamy kominek, który, jak wiecie, jest bardzo fajny i bardzo pomaga nam w sezonie zimowym. Nasz telewizor wciąż jest na swoim miejscu, jeszcze nie wymieniliśmy go na mniejszego, ale cały czas się nad tym zastanawiamy. Kolejną dużą zmianą w układzie funkcjonalnym jest otworzenie tego pokoju na część komunikacji pionowej, ponieważ kiedyś, tak jak Wam wspominałam, układ był w amfiladzie i z pokoju dziennego w miejscu, gdzie znajduje się nasza witryna, wchodziło się do tego pokoju. Było to dodatkowym utrudnieniem, jeżeli chodzi o ustawienie mebli w dużym pokoju, a też niepotrzebnie zamykało się to wszystko na tą komunikację. Zawsze, kiedy projektuję dla kogoś, robię bardzo dużo opcji. Zastanawiam się, co wyglądałoby dobrze, co spełniłoby swoją funkcję, natomiast zawsze jest tych opcji wiele, żeby skonfrontować to z użytkownikiem, bo nie chodzi o to, żeby coś było według mnie fajne, ale też żeby odpowiadało na potrzebę, która jest naprawdę indywidualna, więc warto je spróbować, nie przywiązywać się do jednego rozwiązania, bo nie tylko jedno rozwiązanie musi być dobre. Jeżeli robię jakiś projekt dla nas, to siadamy później z wszystkimi wydrukami z Norbertem i analizujemy, co jest fajne, co nam się podoba, co Norbert wydaje mu się, że byłoby lepsze, co on potrzebuje, a czego ja potrzebuję. Także ta część, gdzie musicie przegadać taki projekt, przemyśleć, jest też bardzo ważna i nie bójcie się próbować. Mam nadzieję, że ten spacer po nowym, starym domu Was zainspirował i dodał Wam trochę więcej wiary w takie stare budownictwo, że można, jak się chce, można zrobić dużo i nawet taki stary dom z lat 30. ma potencjał, żeby być funkcjonalny również obecnie i spełniać wszystkie potrzeby takiego współczesnego życia. Także jeżeli Wam się podobał odcinek, gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania i pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczenia.